kochani, sploty. Kolejny film z tej serii przygotowałam dla Was dzisiaj, a wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, będzie to film dotyczący splotu pojedynczego, inaczej nazwanego splotem jedną rurką. Co to jest ten splot jedną rurką? Jest to splot bardzo podstawowy, a zarazem bardzo łatwy do nauki. Myślę sobie, że każda z początkujących plecionkarek powinna od niego właśnie zacząć. Nie ma co gadać, zaczynamy naszą naukę. Kochani, splot pojedynczy wykonujemy tylko jedną rurką. Żeby nam się ta operacja udała, żeby ten splot wyglądał prawidłowo, jedną rurką możemy oplatać wtedy, kiedy mamy nieparzystą liczbę rurek osnowy. Co zrobić w przypadku parzystej liczby? Powiem w następnym filmie. Mamy tutaj dokładnie 19 rurek osnowy. Za rurkę osnowy rozumiem każdą z par dwóch rurek niebieskiej i zielonej. Dlaczego te rurki osnowy są parzyste? Oczywiście równie dobrze moglibyśmy użyć tutaj jednej rurki. Ale ja uważam, że splot rurką pojedynczą tak naprawdę jest ładny i przynosi fajny efekt wizualny wtedy, kiedy te rurki osnowy są 2, 3, 4, kiedy ta osnowa, ta struktura kosza widziana jest wyraźnie. Jak tutaj spojrzycie, ona się przebija poprzez ten brązowy splot do oplatania. Ale o tym powiem jeszcze za chwileczkę. Na razie pokażę, jak wykonać sam splot. Zahaczamy rurkę pojedynczą o dowolną parę rurek osnowy i zaczynamy przekładać bardzo podobnie jak w splocie ósemkowym, ale niczego tu ze sobą nie krzyżujemy, pracujemy jedną rurką i ta rurka musi wykonać taki wężyk. Ona musi przechodzić raz od zewnętrznej strony rurek osnowy, a raz od strony wewnętrznej. Zobaczcie, jakie to proste. Zielono-niebieskie rurki osnowy, brązowa rurka, którą będziemy pleść. Zahaczyłam ją tutaj. Rurka przeszła z przodu. Rurki osnowu są trzymane z przodu. I w następnym ruchu zahaczyłam z tyłu. I znowu, ponieważ tutaj była z tyłu, w tej chwili ta rurka przejdzie z przodu. I znowu zahaczam ją z tyłu. Przy takim ciągłym wyplataniu tak naprawdę jest to jeden ruch. Ja zawsze zahaczam z tyłu, przesuwam. Zahaczam z tyłu, obracam. Zahaczam z tyłu, obracam. Widzicie? Ten ruch robi mi się automatycznie. Skupiam się na wykonaniu tego elementu, który jest w momencie, kiedy rurka ta wyplatająca przechodzi z tyłu rurek osnowy. Odległość w tym moim splocie pomiędzy rurkami, tymi parami rurek osnowy, to około 4 cm. Rzadko kiedy można pozwolić sobie na tak dużą odległość, ale akurat tutaj, przy wykonywaniu tego splotu pojedynczego, daje to bardzo ciekawy efekt takiego troszeczkę ażurowego koszyka. Rurki osnowy tak szeroko rozstawione muszą być dość sztywne. Tutaj nie można pozwolić sobie na rurki, które są wilgotne, tak jak przy niektórych wyplotach. Moje rurki są barwione barwnikami do tkanin z dodatkiem odrobiny lakieru i dlatego po wyschnięciu nabierają fajnej sztywności i właśnie przy tego typu wyplataniu świetnie się on sprawdza. Zobaczcie, praktycznie nie muszę pilnować tej pionowej linii rurek osnowy. One się bardzo ładnie trzymają. Muszę tylko myśleć o tym, aby nie pomylić splotu, a że jest to splot pojedynczy przy nieparzystej liczbie rurek osnowy, także jadąc naokoło, te rurki mi się układają naprzemiennie przy jednym okrążeniu. Rurka jest z przodu,
przy kolejnym okrążeniu ta rurka znajdzie się przy danej parze rurek osnowy, tym razem z tyłu. Dlatego tak ważne jest, aby była to zawsze nieparzysta liczba rurek osnowy. Polecam ten splot wszystkim początkującym. Jest on bardzo łatwy w wykonaniu. Oczywiście nie zapomnijcie o użyciu wzornika. Uważam, że dla wszystkich prac, które mają być przyjemne w wyplataniu i ładne w efekcie końcowym, wzornik jest niezbędny. Po wykonaniu kilkunastu okrążeń widać wyraźnie już efekt końcowy. Splot jest dość ażurowy, dość lekki. Prześwitują niebiesko-zielone rurki osnowy. Daje to właśnie taki efekt, jaki chciałam uzyskać. I właściwie kosz można zakończyć. Taki koszyk pojedynczym splotem wykonuje się bardzo szybko i naprawdę jest to bardzo przyjemna praca. Mam nadzieję, że wykonanie splotu pojedynczego nie przysporzyło Wam żadnych kłopotów, że będziecie go stosować z przyjemnością i będzie on dobrą alternatywą dla powszechnie używanego splotu ósemkowego. Dziękuję za uwagę i zapraszam na część drugą, w której to omówimy sobie splot również pojedynczy, ale wykonywany przy parzystej liczbie osnowy. Do zobaczenia. Cześć!